Zawsze fascynowało mnie to, jak technologia się rozwija i jak szybko starzeją się urządzenia, które jeszcze kilka lat temu były na topie. Często w moje ręce trafiają stare laptopy, które były kiedyś używane w biurze, a teraz leżą w szafie i zbierają kurz. Lubię je reanimować i sprawdzać, jakie gry z epoki ich produkcji da się na nich uruchomić. W ostatnim czasie postanowiłem sprawdzić, czy 15-letni laptop zasługuje już na miano retro PC. Dla mnie retro to już nie tylko Commodore 64 czy Amiga, ale również sprzęty, które były używane na początku lat 2000. Fujitsu Siemens Amilo M1425 to laptop o przekątnej ekranu 15,4 cala, który pojawił się na rynku w 2005 roku. Jego procesor to jednordzeniowy Intel Pentium M735 o częstotliwości 1,7 GHz, a do dyspozycji użytkownika jest 512 MB pamięci RAM. Design laptopa był dość klasyczny i nie wyróżniał się niczym szczególnym. Obudowa wykonana była z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Laptop ważył około 2,9 kg i był dość gruby. Laptop wyposażony jest w kartę graficzną ATI Mobility Radeon 9700 ze 128 MB pamięci VRAM, jednak nie była ona w stanie obsłużyć bardziej wymagających gier. Mogło to wystarczyć do uruchomienia starszych gier, takich jak The Sims 2, Age of Empires 3, FIFA 2006, World of Warcraft, Half-Life 2, Need for Speed, Most Wanted, Rome, Total War. Należy jednak pamiętać, że te gry były w stanie działać na tym komputerze tylko z niskimi ustawieniami graficznymi i mniejszą rozdzielczością, aby uzyskać akceptowalną wydajność. Wszelkie gry wydane po roku 2005 będą wymagać znacznie większej mocy obliczeniowej i graficznej, niż może zaoferować ten laptop. Na początek test wydajności grafiki w benchmarku 3D Mark 2001 SE. Wynik osiągnięty przez laptopa to 6604 punkty. Gra Need for Speed osiąga średnio 20 klatek na sekundę, działa z małą płynnością, wpływa to na jakość rozgrywki. Wyraźnie czuć spowolnienie gry i nieco wydłużone czasy ładowania. Grafika w grze jest mniej szczegółowo i bardziej pikselowa, a szczegóły środowiska i detale pojazdów są mniej wyraźne. Mimo tych ograniczeń, gracze nadal będą w stanie cieszyć się podstawowymi elementami rozgrywki, takimi jak jazda i ściganie się z innymi pojazdami. Jednakże osiągnięcie wysokich wyników i wygrywanie trudniejszych wyścigów może okazać się trudniejsze na starszym sprzęcie. Pomóc może zmniejszenie rozdzielczości i opcji graficznych w grze. Gra wprowadza wiele innowacyjnych elementów do serii, które nawiązują do filmów takich jak Szybcy i Wściekli. Główną atrakcją programu są dwa tryby ekstremalnego współzawodnictwa motoryzacyjnego, nielegalne nocne jazdy po terenach zurbanizowanych oraz słynna rywalizacja na dystansie ćwierć mili. W grze znajduje się 20 licencjonowanych samochodów. Każdy pojazd może być modyfikowany zarówno wizualnie, jak i mechanicznie. Aby zbudować doskonały pojazd, gracz musi odnosić sukcesy w zawodach, z których jest ponad 100 różnych wariantów. Gra posiada także rozbudowaną opcję zabawy wieloosobowej, w tym tryb online. Trójwymiarową oprawę graficzną wykonano z wyjątkową dbałością o detale przy pomocy nowoczesnych technologii renderowania. Efekty specjalne zostały opracowane przez fachowców z Hollywood. Całość dopełnia odpowiednio dopasowana do klimatu ścieżka dźwiękowa, składająca się z kilkunastu dynamicznych utworów.
Quake 2 to stara gra, nawet dla tego laptopa nie stanowi żadnego wyzwania i przez większość czasu osiąga prawie 60 klatek na sekundę. Quake 2 to strzelanina z perspektywy pierwszej osoby, którą wyprodukowało studio ID Software z myślą o komputerach osobistych. Założenia gry są proste. Gracz wciela się w żołnierza piechoty, którego zadaniem jest powstrzymanie inwazji wrogich obcych zwanych strogami. Nasz bohater bierze udział w ataku na planetę strogów, jednak w wyniku ataku giną prawie wszyscy jego towarzysze broni. W tej sytuacji musi sobie radzić sam. Pod względem rozgrywki, Quake 2 jest standardowym przedstawicielem gatunku. W porównaniu z pierwowzorem, który był jednym z kamieni milowych branży gier komputerowych, ruchy naszego bohatera są cięższe, a poziomy są bardziej rozbudowane. Do dyspozycji mamy kilka różnych rodzajów broni, takich jak shotgun, super shotgun, granatnik, wyrzutnia rakiet, blaster, karabin maszynowy, railgun oraz BFG-10K. Możemy również zdobyć power-upy, takie jak poczwórne obrażenia lub chwilową nietykalność. Rise and Shine, Mr. Freeman. Rise and Shine. Half-Life 2 jest pierwszoosobową strzelaniną wyprodukowaną przez studio Valve Corporation i wydaną przez firmę Sierra Entertainment w listopadzie 2004 roku na PC. Produkcja Valve Corporation jest ambitną strzelaniną z widokiem z perspektywy pierwszej osoby, w której gracz wciela się w doktora Gordona Freemana, który zostaje zmuszony do walki o życie i wydostanie się z nawiedzonego przez obcych kompleksu. Świat znalazł się pod niepodzielnym panowaniem totalitarnego kombinatu, który opanował całą planetę w czasie wojny siedmiogodzinnej. Desperacką walkę z najeźdźcą bezskutecznie prowadzi ruch oporu, którego członkowie uważają Freemana za żywą legendę. Główny bohater, ścigany przez siły kombinatu, dołącza do rebeliantów i spotyka dawnych znajomych ocalałych z Black Mesa. W grze zaimplementowano silnik fizyczny Havok oraz silnik graficzny o nazwie Source. Minimalne wymagania to procesor z zegarem 700 MHz i karta grafiki 3D zgodna z DX6, zaś rekomendowane to procesor z zegarem 2 GHz i kartą graficzną GeForce 4. Tytuł ten wykorzystuje również specjalny silnik deformacji środowiska, dzięki czemu niemal wszystkie elementy otoczenia mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jak widać, gra mocno zwalnia z rozbudowanych lokalizacjach, za to w zamkniętych pomieszczeniach rozpędza się nawet do 40 klatek na sekundę. Pamiętać należy, że prezentowana wersja jest to oryginalne wydanie, wersja odnowiona z pewnością będzie już niegrywalna na tym laptopie.
Black Mesa. And sorry for the scare. I have to put on a show for the cameras. We're working undercover with civil protection. It can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beat. Yes, Barney, I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Barney, what do you intend? I'm thinking. As long as he stays away from the checkpoint, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Klein's lab. That's what I was afraid of. Get up here, Gordon, before you blow my cover. That window. Keep going till you're in the plaza.
Co do wydajności, to należy pamiętać, że Fujitsu Siemens Amilo M1425 był produkowany ponad 15 lat temu, więc w porównaniu do dzisiejszych standardów jego wydajność nie jest zbyt imponująca. Jednak w momencie premiery był to stosunkowo dobry laptop, który poradził sobie z większością standardowych zadań, takich jak przeglądanie internetu, pracę biurową czy odtwarzanie multimediów. Nadawał się do wielu zastosowań, takich jak praca biurowa, przeglądanie internetu, odtwarzanie multimediów czy nawet gry. Był to typowy laptop klasy średniej, który w momencie swojej premiery konkurował z innymi popularnymi modelami, takimi jak Dell Inspiron czy HP Pavilion. Fujitsu Siemens Amilo M1425 ze względu na swoją datę produkcji i specyfikacje nie jest laptopem stworzonym do gier. Jednakże, ze względu na swoją wydajność i klasę, był w stanie obsłużyć niektóre gry z tamtego okresu, chociaż z pewnymi ograniczeniami. Obecnie, ze względu na wiek, laptop ten jest już przestarzały i nie nadaje się do zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Testowanie starych komputerów i gier to dla mnie nie tylko hobby, ale także sposób na zagłębienie się w historię technologii i przypomnienie sobie czasów, kiedy na rynku dopiero zaczynały pojawiać się nowe rozwiązania. No, you don't. Jest to również wspaniała okazja do zobaczenia, jak szybko rozwija się branża IT i jak niesamowity postęp odnotowała w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. I jeszcze na zakończenie demo rozgrywki w mojego ukochanego Duma, ach ta grafika i ta wspaniała miodna rozgrywka.